Jak opóźnić siwienie? I czy w ogóle to jest możliwe? Bo przecież nauka twierdzi, że siwienie to jest proces nieodwracalny i świadczy o starzeniu się naszego organizmu. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak opóźnić siwienie i podzielę się z Wami 2 sposobami od lekarza tradycyjnej medycyny chińskiej, ale o tym na końcu tego wideo. Moje drogie Panie, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Ja się nazywam Violeta Tymul, mówię o stylu, o elegancji, o kobiecym szczęściu. Serdecznie witam Panie regularnie odwiedzające mój kanał, a jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, nie zapomnij kliknąć subskrybuj i także dzwoneczek, aby nie ominęły Cię żadne moje nowe wideo. Powiem Wam prawdę, że dzisiejszy odcinek jest spowodowany tym, że sama szukam sobie właśnie sposobów na takie siwiejące włosy. Ja ostatnio zauważyłam o wiele więcej tych włosów pojawiło się u mnie, może 5-7 razy więcej niż poprzednio. Wcześniej miałam kilka takich, wiecie, chyba od takiej intensywnej nauki, no ale teraz pojawia się ich coraz więcej, tutaj wszędzie, szczególnie w tym miejscu, no ja mam epicentrum ich, tego tak nie widać, ja sama tego nie widzę, może i dobrze, bo się wtedy bym w ogóle wystraszyła siebie, ale muszę coś znaleźć, aby po prostu zatrzymać to siwienie i chciałabym też tym się podzielić z Wami. Chcę od razu zaznaczyć, że jeśli już macie siwe włosy, no to te metody nie pomogą, te metody bardziej zatrzymują siwienie, tak? Jeśli już widzicie, że się pojawiają, no to wtedy trzeba działać, aby po prostu nie dopuścić do tego, że coraz więcej tych włosów, tak, pozostanie u nas właśnie w kolorze siwym. Dlatego pierwsze, co ja powiem Wam, u mnie bardzo wpływa na siwienie tych włosów, to jest stres. Ja ostatnio dużo się stresowałam w ostatnich miesiącach i zauważyłam, że to od razu się przekłada i na moją wagę, bo też schudłam, ale także na to, ile siwych włosów u mnie się pojawiło. Więc to pierwszy punkt, ale to myślę, że nasze życie jest teraz takie, że każdy się stresuje. Tyle, że wiecie, jakaś określona doza stresu jest ok, motywuje nas do działań, tak, pobudza nas, bo inaczej to byliśmy w takim, wiecie, stanie jakiegoś ziemniaka takiego leżącego na kanapie przez cały czas. Dlatego ten troszeczkę stresu jest dobrze, bo działamy. Ale jak jest za dużo, jak już nie możemy wytrzymać, jak nasz system nerwowy się nie regeneruje, no to wtedy widzimy to w starzeniu się, o wiele szybszym starzeniu się i naszej cery, i także włosy zaczynają siwieć. Dlatego radzę Wam spojrzeć na to, jaki tryb życia prowadzicie. Czy macie bardzo stresujące dni? I jeśli tak, to może trzeba wprowadzić coś relaksującego. Albo pójść na spacer, albo zrobić medytację, albo może uprawiać sport. Zależy, co komu pomaga i co właśnie odpręża. Dlatego szukajcie tutaj najlepszych metod dla siebie. Ja też postanowiłam w tym roku jak najbardziej zająć się swoim zdrowiem, też wyglądem zewnętrznym, ponieważ widzę, że ten stres naprawdę intensywnie na mnie wpłynął, niekorzystnie. Kolejny punkt to zbalansowana dieta. Wiecie, wszyscy mówią teraz o zbalansowanej diecie. Najważniejsze jest po prostu nie nadużywać czegoś jednego. Przez cały czas zmieniać, że jemy to mięso, to jemy rybę, to też jemy jakieś owoce morza, zmieniamy, to dzień bez mięsa, tak? Może ktoś nie je mięsa, to wtedy już chyba Wy wiecie lepiej, jak to się odżywiać, ponieważ ja jednak jem mięso. I powiem Wam naprawdę, że bardzo ważne jest, aby codziennie jeść warzywa, owoce, coś świeżego, coś gotowanego. Ja lubię bardziej gotowane niż smażone, ponieważ smażone też jest trudniejsze w po prostu trawieniu. Ja mam szczególnie też wrażliwy żołądek, więc ja lubię naprawdę takie bardziej dietetyczne jedzenie, w takim kierunku zmierzam. Tyle, że powiem Wam, zwracajcie uwagę, aby to było bardzo różnorodne, po pierwsze, żeby wszystkie witaminy, minerały mogłybyśmy utrzymać, tak, z tego jedzenia, a także polecam Wam zrobić testy na to, jakich minerałów Wam brakuje, jakich witamin Wam brakuje. Powiem Wam, że ja niedawno robiłam witaminę D i ja myślę, że chyba można i nie robić witaminę D testu, ponieważ u nas u wszystkich jest za mało jej, tak? Ja byłam bardzo dużo na słońcu przez lato, starałam się być na zewnątrz, dużo też podróżowałam do jakichś bardziej ciepłych państw i jednak zrobiłam te testy chyba po kilku miesiącach, i naprawdę ten poziom był niżej niż norma, ta taka najniższa. Więc myślę, że ten po prostu test jest także kosztowny dość, więc myślę, że nie warto robić, a można przyjmować właśnie witaminę D od listopada do marca 2000 jednostek. Właśnie zostawię tutaj także zdjęcie do tej witaminy D, którą doradzała mi właśnie pani lekarz tradycyjnej medycyny chińskiej. I właśnie ona też powiedziała, że w tym okresie dla mnie jak najbardziej przyjmować tę witaminę. Jeśli podoba Ci się to wideo, to obowiązkowo stawiaj mi lajka, pomoże mi to bardzo w rozwoju mego kanału. Dziękuję Ci bardzo. Kolejny punkt to aktywność fizyczna. Powiem Wam, że dużo się o tym mówi i naprawdę każdy radzi jakąś aktywność fizyczną tutaj uprawiać. Powiem Wam, że znajdźcie ten gatunek sportu, który odpowiada dla Was. Powiem Wam, że niektórzy mówią, o jak fajnie jest biegać, o jak fajnie jest pływać. Ja nie lubię biegać i jak pobiegam, to bolą mnie kolana. I mam dobre buty i wszystko mam ok. Naprawdę
nie jest to po prostu dla mnie. I to samo mam też z pływaniem. No po pływaniu także bolą mi stawy, ponieważ woda w basenie jest dla mnie za zimna. I ja wiem, że jest bardzo fajnie pływać i bardzo zdrowo, no jednak to nie jest dla mnie. Dlatego ja radzę Wam znaleźć coś, co pasuje dla Was, co nie działa przeciwko Wam i nie szkodzi dla Waszego organizmu. Ja osobiście uprawiam jogę, uważam, że to jest najlepszy sport, jaki tylko jest możliwy, ponieważ łączy on praktykę ciała, tak, czyli ćwiczymy mięśnie, ale także oddech i przez to relaksuje się nasz umysł. No po prostu myśli przestają tak szybko płynąć i poruszać się w naszym mózgu, jak zwykle to jest. Powiem Wam, że liczyłam właśnie przy tym wideo, że zajmuję się jogą chyba od ponad 13 czy 14 lat i zapisałam się właśnie na zajęcia, jak jeszcze byłam na pierwszym roku studiów licencjackich i powiem Wam, że to była najlepsza decyzja w moim życiu, ponieważ wtedy to się wiązało z dodatkowym kosztem i to był naprawdę bardzo duży koszt dla mnie w danym etapie życia. To chyba 90 zł miesięcznie kosztowało i powiem Wam, że naprawdę jestem bardzo z tego zadowolona, ponieważ nic mnie nie boli po tym. Fajnie się rozciągam, się relaksuję. Nie jestem jakoś super rozciągnięta, nie mogę stać na głowie na przykład albo robić jakichś bardziej zaawansowanych pozycji. Też nie ćwiczę tak intensywnie. Po prostu robię takie ćwiczenia, aby poruszyć ciało, aby utrzymywać w sprawności, żeby dobrze się czuć. Więc także radzę Wam spróbować coś dla siebie. Także delikatny jest bardzo pilates. Jak najbardziej. On też fajnie wszystkie mięśnie takie wewnętrzne trenuje. Między innymi yoga też trenuje bardzo dużo wewnętrznych mięśni. Po zajęciach można się dowiedzieć, o, w tym miejscu też mam jakieś mięśnie, no bo często coś boli po zajęciach. Po prostu to są zakwasy. Ale w odniesieniu do sportu po prostu ważne jest zrozumieć, że nie robimy czegoś ponad swój wysiłek. Zbyt intensywnie nie warto sportować. Ja właśnie teraz się uczę na takim kursie związanym ze stresem, z dobrym samopoczuciem i powiem Wam, że są badania naukowe, które właśnie udowadniają to, że bardzo intensywny sport po prostu tworzy dodatkowy stres dla naszego ciała i po prostu później mamy gorszy sen. Czasami się radzi, że trzeba uprawiać sport, aby lepiej spać. No to właśnie z umiarem praktykujemy ten sport, aby lepiej spać. Bo jak uprawiamy aktywność fizyczną zbyt intensywnie, po prostu będzie nasz sen mniej głębokim. Kolejny punkt to nie zażywać alkoholu i nikotyny. Powiem Wam, oczywiście każdy o tym mówi, tak? Między innymi ja też mówiłam o tym i zrobiłam takiego vloga, jak się maluję, opowiadam o tym alkoholu i czy warto pić, czy nie. Też możecie to sobie obejrzeć. Powiem Wam, że obecnie i tak mamy bardzo dużo takich czynników, co zatruwają nasz organizm. Czy to jest nieczyste powietrze, szczególnie kto mieszka w mieście. Ja mieszkam w Warszawie i naprawdę czasami aż mam po prostu migrenę od tego, że jest tak duże zanieczyszczenie. Dlatego nie róbmy już czegoś dodatkowego. Naprawdę palenie nie jest eleganckie. Przepraszam, że tak mówię i ktoś może pali. Ja po prostu też nie lubię intensywnego zapachu. Nie wygląda to dobrze. To naprawdę było fajne, modne, jak się tylko pojawiło i myślę, że wtedy wyglądało bardzo, tak wiecie, i stylowo, i na czasie, i też elegancko. Ale obecnie nie jest to czymś takim akceptowanym aż zbytnio, chociaż bardzo dużo osób, ja rozumiem, że pali. Też ja rozumiem, że to jest jeden z instrumentów radzenia sobie ze stresem. Jednakże nie róbmy sobie tego. Po prostu może warto zrobić medytację, jakieś ćwiczenia oddechowe, które oczywiście są trudniejsze. Nasz mózg się po prostu leni zrobić to, a łatwiej jest oczywiście zapalić. Więc po prostu bądźmy bardziej świadome naszych wyborów, aby życie nasze było lepsze. I ostatni punkt teoretyczny, już zaraz przechodzę do praktyki. Bardzo ważne jest także chronić nasze włosy, naszą cerę oczywiście przed promieniowaniem UV. Powiem Wam, że to jest dobra okazja, aby wyglądać bardziej elegancko i zakładać jak częściej kapelusz, także w mieście. Nie czujemy się dziwnie. Naprawdę będzie to wyglądać bardzo dobrze, z klasą, kobieco. Nawet jeśli ktoś będzie się na Was bardzo patrzył, to po prostu jesteście wzorem piękna dla tej osoby, albo apaszkę, tak? Ja czasami nie mam możliwości założyć kapelusz, czasami może zapomnę czy coś i bardzo często latem tym zakładałam po prostu apaszkę, zawijałam, między innymi ja mam wideo, gdzie pokazuję, jak pięknie zawinąć apaszkę na głowie, więc możecie przejść i to sobie oglądać. Pamiętajcie o tym po prostu, że chronienie siebie przed promieniowaniem UV może być także piękne i eleganckie. Po prostu warto zainwestować w piękny kapelusz. Jakiś jeden kapelusz na lato, naprawdę każdego na to stać. Co tydzień rozsyłam newslettera, w którym dzielę się swoim doświadczeniem, także swoimi przemyśleniami, dlatego Ty także dołącz do tej społeczności. Także w wiadomości ode mnie otrzymasz wiele praktycznych porad i wskazówek, ponieważ dzielę się swoimi ulubionymi rzeczami w każdym tygodniu. Książkami, filmami, jakimiś rzeczami, które naprawdę przypadły mi do gustu i wiem, że pomogą także dla Ciebie zmienić życie na lepsze oraz pomogą w rozwoju osobistym. Link do newslettera znajdziesz w opisie tego wideo. I teraz właśnie przechodzę do zaleceń lekarza medycyny chińskiej. Przede wszystkim powiedziała mi, że warto jest, żeby krew tutaj lepiej przypływała do głowy.
do właśnie nasady naszych włosów. I co z tym robić? No przede wszystkim możemy zamiast tego, żeby po prostu leżeć na kanapie, możemy leżeć i tak po prostu, no, żeby głowa nasza zwisała, głową do dołu. No i tak robimy przez 10 minut dziennie. Powiem Wam, że może wyglądać to dziwnie, a przecież dzieci tak często robią. Ja pamiętam, że jak byłam dzieckiem, to cały czas tak leżałam. Bardzo mi się to podobało, nie wiem dlaczego. Więc teraz po prostu myślę sobie powrócić do czasów dzieciństwa, no i co najmniej może kilka razy w tygodniu tak właśnie poleżeć. No pamiętajcie, do 10 minut. Zaczynajcie może od kilku minut, zobaczcie jakie są Wasze uczucia, tak? Czy nie czujecie może, że coś Wam się ciemno robi w oczach, tak? Jakieś nieprzyjemne uczucia? No wtedy już przestańcie to robić. Nie trzymamy przez 10 minut, jeśli czujemy jakiś dyskomfort. Wszystko robimy do momentu, aż pojawi się jakiś dyskomfort fizyczny. To jest bardzo ważna zasada, którą ja się kieruję, gdy próbuję szczególnie coś nowego, no ponieważ nasze ciało wie najlepiej, co jest dla niego najlepsze. Także tutaj osoby, które znają jogę, praktykują jogę, to można robić pozycję pies głową w dół, ponieważ w ten sposób też mamy głowę opuszczoną, tak? Jeśli możemy stać na głowie, to też można jak najbardziej, czyli wszystkie te pozycje, gdy głowa jest do dołu. Są także inne asany, które wykonywane są właśnie w ten sposób. Ale jeśli nie znacie się z jogą dobrze, to nie praktykujemy w domu psa głową w dół. Naprawdę, bardzo proszę samodzielnie nie próbować, ponieważ joga potrzebuje nauczyciela, szczególnie na początkowym etapie, aby dobrze zrozumieć tę technikę i jak to powinno wyglądać, jakie mięśnie powinny się rozciągać, co powinnyśmy czuć w konkretnej asanie. To jest bardzo ważne. Naprawdę te ćwiczenia są inne niż te wszystkie, co znamy tutaj w Europie, tak, zachodnioeuropejskie, po prostu też może amerykańskie podejście, dlatego warto po prostu na to uważać. A jakie są Twoje doświadczenia z siwiejącymi włosami, czy może z kilkoma siwymi włosami, które się już pojawiają, albo już może masz siwe włosy i co właśnie z nimi robisz? Daj mi znać o tym w komentarzu, będę bardzo ciekawa właśnie Twoich doświadczeń, no i myślę, że także inne kobiety na pewno na tym skorzystają. Chciałabym dodać jeszcze jeden sposób, który osobiście mi bardzo się podoba i może miałaś okazję doświadczyć go albo na masażu, albo może na fizjoterapii. Czasami robię sobie masaż kobido i w końcu sesji właśnie zawsze robią coś takiego, że po prostu ciągną za włosy. Można tutaj jak najlepiej sobie zebrać te włosy i coś takiego można robić i rano, i wieczorem przed snem. Naprawdę poprawia to tutaj krążenie i także nas naprawdę bardzo relaksuje. Ponadto można robić takie ćwiczenie, że po prostu sobie rozsuwamy tą skórę, rozciągamy ją od siebie, czyli naciskamy opuszkami palców i ją rozsuwamy, tak? I to robimy po całej właśnie naszej nasadzie włosów tutaj u głowy. Powiem Wam, że naprawdę jest to bardzo dobre, przyjemne dla nas. Pomoże nie tylko nawet z naszym tutaj i porostem włosów, i z grubością włosów, i żeby one nie siwiały, ale także pomaga przy bólach głowy. Dlatego naprawdę warto to jest wypróbować. Ponadto osobiście dla mnie pomaga to bardzo się zrelaksować. Ja naprawdę bardzo lubię wszystkie masaże związane tutaj, czy to głowa, czy to może uszy, czy to szyja. Naprawdę od razu stres po całym dniu, albo jakieś takie napięcie, tak, od siedzenia przy komputerze, siedzenia przy stole. Naprawdę siedzimy za dużo, siedzenia za kierownicą, tak. To wszystko bardzo relaksuje, bardzo pomaga, więc naprawdę jak nie pomoże na siwiejące włosy, bo już może jest za późno, albo z jakichś innych przyczyn, tak, bo mamy może bardzo dużo stresu, to naprawdę przynajmniej w jakiś taki lekki sposób da nam troszkę tego odprężenia i takiej, wiecie, miłości do siebie możemy w ten sposób przejawić. A jeśli chcesz jeszcze bardziej zająć się sobą, swoim wyglądem, też poprawić miłość do siebie, to zapraszam zapisać się na listę rezerwową na mój kurs Garderoba z klasą, gdzie nie tylko zajmiemy się wszystkimi praktycznymi rzeczami związanymi z organizacją naszej garderoby, z wyborem najlepszych krojów, najlepszych kolorów dla siebie, ale także będzie pierwszy tydzień wprowadzający, gdzie będziemy się uczyć kochać siebie, akceptować siebie taką, jaką jestem teraz, więc naprawdę poprawi to nasz stan emocjonalny i poprawi to, jak widzimy siebie. Zaczniemy widzieć siebie lepiej, zaczniemy kochać swoje odbicie w lustrze, albo przynajmniej pracować w tym kierunku. Naprawdę będą to bardzo praktyczne zajęcia, więc dużo się nauczycie, i po prostu zmienicie swoje nawyki codzienne. Dlatego jeśli jesteś zainteresowana, to przechodź, linka znajdziesz w opisie tego wideo. I ostatni punkt, chyba najbardziej przyjemny, to masujemy. Właśnie masujemy tutaj swoją głowę, tutaj u nasady włosów i najlepiej jest, jak znajdziecie kogoś w domu i poprosicie, żeby Wam robił masaż głowy. Powiecie, że tak profilaktycznie, tutaj bardzo dobrze, po prostu wiecie, pobudza to nasze mikrokrążenie i też będziemy myśleć lepiej, jaśniej, i także
estetyczne tutaj walory będą, no bo włosy będą mniej siwieć. Powiem Wam, że pani Zarina, to jest lekarz medycyny chińskiej, powiedziała mi także, że masowanie głowy no też się kojarzy z takim poczuciem bezpieczeństwa. Jak na przykład matka głaska dziecko, po główce, też caluje, no po prostu wszystko to stwarza takie przyjemne uczucie, poczucie bezpieczeństwa, że czujemy się kochane też, Więc naprawdę to masowanie no, ma dużo tutaj takich pozytywnych walorów i no, próbujcie to robić jak najczęściej. Jak myjecie głowę, zawsze poświęćcie kilka dodatkowych minut. Naprawdę przecież to nie kosztuje nic. Minuta, dwie, sobie wmasować ten szampon. Jak najbardziej na tym skorzystacie. Dlatego próbujcie wprowadzać te rady, no przynajmniej kilka minut dziennie. Naprawdę zobaczycie, że starczy czasu także na inne bardzo ważne czynności, które na pewno są bardzo ważne i nie pozwalają Wam zająć się sobą. Wiem ze swego doświadczenia, ponieważ zawsze myślę, że nie mam teraz na to czasu. No minutę na pewno znajdziemy. Po prostu nawet w pracy jesteśmy i można sobie tak pomasować, a się odprężyć. Dlaczego nie? Co godzinę, co pół godziny robimy sobie minutkę przerwy, 2 minutki, pomasujemy. Zobaczycie, że później będziecie i pracować lepiej, szybciej. Jakoś ogarnie się wszystko szybciej. Po prostu taka to jest zasada, chociaż nasz mózg, no trudno mu w to uwierzyć. Ja wiem, co mówię, ponieważ z tym walczę codziennie. Powiem Wam, że gdy dbamy o siebie, o swój dobrostan, to po prostu inne rzeczy robimy szybciej. I nasze takie pojęcie o to, że dbać o siebie, no to nie mam na to czasu, ale żeby być produktywną, pracować, być dobrą matką, dobrą żoną, po prostu dobrą osobą do swoich znajomych, do swojego otoczenia, no powinniśmy o siebie dbać, bo to jest podstawa, że możemy żyć w taki sposób, a nie inny. Także żyjemy po prostu w jakościowy sposób, że tworzymy też jakościowe relacje z innymi osobami. Dlatego radzę zastanowić się na tym, no i zmienić swoje myślenie, jeśli jest taka potrzeba. Jeśli chcesz dowiedzieć się na ten temat więcej, to zapraszam także do oglądania mego wideo o sekretach kobiecej produktywności. Właśnie tam jest o tym, że odpoczywając robimy więcej. No i także zapraszam Was do oglądania vloga, w którym robię z Wami medytację na uspokojenie. A ja dziękuję Wam bardzo, że dzisiaj byliście razem ze mną. Dbajcie o siebie, kochajcie siebie. I do zobaczenia w kolejnych wideo. Pa, 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 pa.